Serdecznie witam w 10. odcinku playlisty Wiatr ze Wschodu pod tytułem Przepowiednia. W ostatnim odcinku opowiedziałem o powstaniu i upadku sekretnego przymierza pomiędzy Niemcami i Rosją. W tym odcinku opowiem o przymierzu rosyjsko-francuskim oraz próbie wywołania rewolucji komunistycznej w Rosji. King podkreśla groźbę przymierza rosyjsko-francuskiego. Dzięki podpisaniu przymierza Francji z Rosją, rosyjski gigant może być użyty do stworzenia śmiertelnego drugiego frontu w dowolnej przyszłej wojnie z Niemcami. Powstał więc układ, którego kanclerz Niemiec Otto von Bismarck starał się uniknąć. Wielki rosyjski nowelista Lew Tołstoj z pasją potępiał francusko-rosyjskie przymierze jako francuski fortel, żeby wciągnąć Rosję do przyszłej wojny przeciwko francuskiemu wrogowi Niemcom. Tołstoj ostrzegał o niebezpieczeństwie. Przymierze francusko-rosyjskie może być widziane jak nic innego, tylko to, czym jest, czyli liga wojenna. Tak więc dzięki fortelowi Francji i agentów nowego porządku świata Rosja podpisała militarne przymierze z Francją, tworząc siłę mogącą być użytą przeciwko Niemcom. Sojusz francusko-rosyjski powstał w celu zrównoważenia potęgi Trójprzymierza zawartego w 1882 między Włochami a imperiami Austro-Węgier i Niemiec. Powstanie tych dwóch sojuszy podzieliło Europę na dwa coraz bardziej wrogie obozy dyplomatyczne i militarne, co doprowadziło do wybuchu I wojny światowej. Wkrótce do przymierza rosyjskiego dołączyli Brytyjczycy, podpisując z Francją serdeczne przymierze 8 kwietnia 1904 roku. Okazuje się, że przebieg wydarzeń historycznych przewidział Otto von Bismarck. Otóż w grudniu 1897 cesarz Niemiec Wilhelm II złożył wizytę kanclerzowi Bismarckowi. Bismarck jest już stary i bardzo chory. Podczas tej wizyty kanclerz ostrzegał Wilhelma o intrygach dworskich wokół niego i europejskim nieszczęściu, które wkrótce się wydarzy. Oto prorocze słowa Otto von Bismarcka. Upadek nastąpi 20 lat po moim odejściu, jeśli rzeczy potoczą się jak do tej pory. Pewnego dnia wybuchnie wielka europejska wojna z powodu jakiejś przeklętej, głupiej sprawy na Bałkanach. O przepowiedni Bismarcka pisze King. Ta przepowiednia spełni się dokładnie prawie co do roku. Bismarck wiedział, że kryzys bałkański może w rezultacie wywołać dwufrontową wojnę przeciwko Wielkiej Brytanii i Francji na zachodzie, Rosji na wschodzie oraz wewnętrzne czerwone powstanie poprzedzające to wszystko. Na podstawie przedstawionych faktów historycznych możemy wyciągnąć następujące wnioski. Wniosek pierwszy. Agenci nowego porządku świata zniweczyli wysiłki Bismarcka dążącego do zachowania pokoju w Europie, doprowadzając do zerwania traktatu Niemiec z Rosją. Wniosek drugi. Ich cel użycia Rosji jako siły militarnej przeciwko Niemcom został osiągnięty poprzez podpisanie przymierza francusko-rosyjskiego. Wniosek trzeci. Bismarck bardzo trafnie przepowiedział nadchodzącą I wojnę światową. Zaledwie 8 lat po przepowiedni Bismarcka w 1905 syjonistyczni bankierzy i komuniści dokonali próby wywołania rewolucji w Rosji. Próba wywołania rosyjskiej rewolucji w 1905 jest falą powstań politycznych, masowych strajków robotniczych i aktów terrorystycznych przeciwko rządowi Rosji.
Czerwoni, wykonujący rozkazy Rothschildów i Schiffów, użyją niezadowolenia z powodu przegranej wojny z Japonią, finansowanej przez Schiffów, do wzniecenia rewolucji. W czasie rewolucji trwającej od 1905 do 1907 roku czerwoni terroryści zabili 7300 osób oraz ranili około 8000. Na tronie Rosji zasiada car Mikołaj II, syn Aleksandra III Romanowa. Niestety stosunkowo młody car, podobnie jak w przypadku cesarza Wilhelma II, podejmuje fatalną decyzję. Nie ulega wątpliwości, że w podjęciu tej decyzji pomogli mu czerwoni agenci Rothschildów. O fatalnej decyzji cara pisze King. Chociaż wywołana przez Żydów czerwona rewolucja jest zdławiona, car Mikołaj II jest zmuszony do zrobienia demokratycznych ustępstw, które osłabiają jego władzę i narażają na przyszłe próby. Mikołaj popełnia krytyczny błąd przez okazanie litości dla czerwonych liderów, takich jak Lenin i Trocki. Zamiast dokonać egzekucji marksistowskich przywódców, Rosjanie zaledwie aresztują ich i deportują. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 10, w którym opowiedziałem o podpisaniu groźnego francusko-rosyjskiego przymierza oraz próbie wywołania rewolucji komunistycznej w Rosji. Serdecznie zapraszam do odcinka 11 pod tytułem Fatalna decyzja.